Historię możemy poznawać nie tylko z podręczników szkolnych czy wykładów akademickich, ale także bacznie rozglądając się wokół siebie. Historię opowiadają też budynki, nie tylko poprzez swoją architekturę, ale także przez to, co zostało na nich namalowane. Tak jak ten budynek przy Alei Solidarności 78 w Warszawie, w bramie którego właśnie stoję. Opowiada on o tym, jak Warszawa wyglądała jeszcze 80-90 lat temu. Przed II wojną światową Polska była krajem wielokulturowym. Mniejszości narodowe stanowiły ponad 1/3 wszystkich obywateli, dziś jest ich niecałe 3%. Bardzo ważną i zróżnicowaną grupę stanowili Żydzi. Warszawa zaraz po Nowym Jorku była centrum żydowskiego świata, a Muranów, część Warszawy, w której się właśnie znajduje, był jego sercem. Dziś możemy już jedynie na archiwalnych fotografiach zobaczyć ulice dawnej dzielnicy żydowskiej, pełnej dorożek, sklepów z szyldami w języku jidysz, koszernych restauracji, zakładów rzemieślniczych i ulicznych sprzedawców gazet. Mural, obok którego właśnie stoję, próbuje uchwycić atmosferę tamtego świata. To tu przy Placu Tłomackie znajdowała się największa synagoga przedwojennej Warszawy, a zakupy można było zrobić w pasażu Simonsa, nieistniejącym już dzisiaj obiekcie handlowym i budynku czynszowym, który znajdował się przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Nalewki. Murale są bardzo popularną formą przywracania pamięci o lokalnej historii w przestrzeni miejskiej. Wśród nich są murale o tematyce żydowskiej, tak jak ten upamiętniający dawną ulicę Leszno, który stara się przywrócić atmosferę nieistniejącego już świata. Inne murale z kolei upamiętniają osoby, które są ważne dla lokalnej społeczności, ale nie doczekały się oficjalnego upamiętnienia w postaci tablicy czy pomnika. W wielu polskich miejscowościach, w których Żydzi stanowili kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent mieszkańców, pamięć o nich została zatarta. Lokalni aktywiści i stowarzyszenia tworzą murale, które często są jedyną formą przypomnienia dzisiejszym mieszkańcom o ich dawnych żydowskich sąsiadach. Pewnie zastanawiacie się, ile tego typu murali istnieje w Polsce. 10, 20, 30. Nam w Muzeum Polin udało się odszukać ponad 100 takich murali, a ich liczba stale rośnie. Temat na tyle nas zainteresował, że postanowiliśmy o nim zrobić wystawę. Zapraszam Państwa do obejrzenia plenerowej wystawy Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej. Wystawa powstała w 2017 roku we współpracy Muzeum Polin w Warszawie i Norweskim Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami w Oslo w ramach projektów Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Za pomocą murali w nowatorski sposób prezentuje wybrane tematy z historii polskich Żydów. Przybliża żydowsko-polskie relacje oraz sposoby przywracania pamięci o dawnych sąsiadach przez miejskich aktywistów i lokalne stowarzyszenia. W kilkunastu sekcjach tematycznych odbiorcy dowiadują się m.in. o wkładzie Żydów polskich w rodzimą kulturę i gospodarkę, życiu żydowskim w Polsce na przestrzeni wieków, a także o języku jidysz i esperanto. Nie unikamy przy tym trudnych rozdziałów polsko-żydowskiej historii, m.in. zagłady czy zapoczątkowanej przez władze komunistyczne kampanii antysemickiej w marcu 1968 roku. Tytuł wystawy Pełno ich nigdzie to nawiązanie do wiersza autorstwa Jerzego Ficowskiego, jednocześnie komentarz do sytuacji w dzisiejszej Polsce, gdzie nieustannie toczą się burzliwe dyskusje o relacjach polsko-żydowskich, chociaż prawie nie ma tu już Żydów. Są takie murale, które bardzo łatwo można powiązać z motywami żydowskimi. Weźmy na przykład ten z Gorlic. Znajduje się na nim menora, czyli siedmioramienny świecznik, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli judaizmu i kultury żydowskiej. Ten mural powstał w 2017 roku z inicjatywy Urzędu Miasta na jednej z gorlickich kamienic i jego obecność w Gorlicach jest jak najbardziej uzasadniona. Przed II wojną światową niemal połowa mieszkańców miasta to byli Żydzi. Ale zdarzają się murale, po których nie na pierwszy rzut oka widać, że opowiadają polsko-żydowską historię. Świetnym przykładem jest ten mural w Łodzi, na którym izraelski artysta Dede z inicjatywy Fundacji Urban Forms w 2016 roku namalował plastry. Pewnie zauważyliście, że temat relacji polsko-żydowskich powraca w wielu polskich filmach, powieściach, sztukach teatralnych i innych projektach artystycznych, co dowodzi, że stosunek do Żydów jest sprawą ważną i wciąż aktualną dla polskiej kultury współczesnej. Dyskusje na temat historii tych relacji, a zwłaszcza stosunku Polaków do Żydów pod okupacją niemiecką, należą do najbardziej gorących debat publicznych, jakie mają miejsce w Polsce. Niektóre murale nawiązują również do relacji polsko-żydowskich, chociaż robią to w sposób subtelny i metaforyczny. Właśnie te plastry namalowane na budynku leżącym na terenie dawnego getta łódzkiego w zamyśle autora miały być próbą uleczenia relacji Polaków i Żydów. W Łodzi urodził się także Julian Tuwim, jeden z największych polskich poetów, pochodzący z asymilowanej rodziny żydowskiej.
to właśnie jemu poświęcona jest największa liczba murali, do których udało nam się dotrzeć. Pamiętacie jego wiersz Lokomotywa? To ten o pociągu, którym oprócz pasażerów jechały także 2 żyrafy, niedźwiedź, słonie czy armata. To właśnie jemu poświęcony jest mural, który znajdziecie na budynku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Julian Tuwim określał siebie jako Polaka Żyda, choć tak naprawdę nie czuł, że przynależy do którejkolwiek z tych grup. Dla polskich nacjonalistów był Żydem, który uzurpuje sobie tytuł polskiego pisarza, natomiast dla ortodoksyjnych Żydów był zdrajcą własnych korzeni. Więcej o złożoności tej postaci dowiecie się z wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Poli. Tuwim wraz z Antonim Słonimskim, Janem Lechoniem, Jarosławem Iwaszkiewiczem i Kazimierzem Wierzyńskim stworzył grupę poetycką Skamander. Skamandryci znani byli nie tylko ze wspaniałej poezji, ale także z tego, że wiele godzin przysiadywali w kawiarni Mała Ziemiańska. Przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie, gdzie przed wojną istniała kawiarnia Mała Ziemiańska, powstał mural poświęcony Julianowi Tuwimowi i grupie Skamander. Julian Tuwim uważał język polski za swój język ojczysty. To w tym języku rozmawiano u niego w domu i w tym języku pisał wiersze. Nigdy nie nauczył się języka hebrajskiego, ani też języka jidysz, którym posługiwało się ponad 80% z 3 milionów polskich Żydów. Przed II wojną światową wiele popularnych piosenek tłumaczono z polskiego na jidysz i z jidysz na polski. Jedną z nich jest Ludowa Przyśpiewka, której tekst w 2011 roku w przekładzie na jidysz przedstawiono na muralu w Lublinie na ścianie domu w dawnej dzielnicy żydowskiej. Słowa "Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom" brzmią w jidysz: Wo ist das Gesele, wo ist das Stieb. Na Muranowie jest tak wiele murali, że często nazywa się tę część miasta Muralowem. Tymczasem dzielnica ma niesamowicie ciekawą historię. To tu przed II wojną światową mieszkała największa liczba warszawskich Żydów. To tu znajdowało się największe w okupowanej Europie getto i to tu wybuchło pierwsze miejskie powstanie przeciwko okupantowi. Powstanie w getcie warszawskim. Jego ostatnim przywódcą był Marek Edelman. Na muralu Marek Edelman trzyma w ręku żonkil. W czasie obchodów rocznicy powstania w warszawskim getcie Marek Edelman przynosił ze sobą żonkile, które składał pod pomnikiem bohaterów getta. Z czasem stały się one symbolem wspólnej pamięci o bohaterach i bohaterkach powstania. Od 2013 roku Muzeum Polin organizuje akcję Żonkile upamiętniającą rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. W ramach akcji rozdawane są żółte, papierowe kwiaty. Kolejny mural na Muranowie poświęcony jest Ludwikowi Zamenhofowi, polskiemu Żydowi i lekarzowi okuliście, twórcy języka Esperanto, języka nadziei. Ludwik Zamenhof pochodził z Białegostoku, w którym ludzie porozumiewali się w wielu językach: rosyjskim, niemieckim, polskim czy jidysz. Na tle różnic językowych często dochodziło do konfliktów, więc Ludwik Zamenhof uznał, że gdyby ludzie porozumiewali się jednym wspólnym językiem, do wojen, do nieporozumień nigdy by nie dochodziło. W ten sposób narodził się język nadziei, język Esperanto. Na muralu możemy przeczytać sentencję w języku Esperanto, który powstał na bazie istniejących już języków europejskich, słowiańskich, romańskich i germańskich. W przeciwieństwie do Muranowa, gdzie te wielkoformatowe obrazy powstają na zbudowanych już po wojnie budynkach, w Krakowie, a szczególnie na krakowskim Kazimierzu, zachowało się bardzo wiele materialnych śladów obecności Żydów. Są synagogi, ślady po mezuzach oraz budynki, w których przed wojną toczyło się żydowskie życie. Przez prawie pół wieku powojennej historii wiele kamienic Kazimierza stało pustych i zaniedbanych. Niektórym groziło zawalenie. Dziś dzielnica znów wypiękniała. Jednym z katalizatorów zmian stał się organizowany co roku Festiwal Kultury Żydowskiej, ściągający artystów i tłumy uczestników z całego świata. Tym muralem, który widzicie, miejscy aktywiści związani z Festiwalem Kultury Żydowskiej chcieli upamiętnić rodzinę Bosaków, Żydów, którzy mieszkali w tym domu przez 400 lat. Zachęcamy Was do rozpoczęcia poszukiwań murali o tematyce żydowskiej na własną rękę. Kto wie, może jeden z nich znajduje się w Waszej okolicy, a może po obejrzeniu wystawy Pełno ich nigdzie dojdziecie do wniosku, że właśnie w ten sposób chcielibyście upamiętnić zapomnianą historię Waszej miejscowości.
Zaprezentowane przeze mnie przykłady pokazują, że murale mogą być ciekawym nośnikiem pamięci i opowiadać niesamowite historie. Zachęcam Was do poznania szczególnie tych murali, które znajdziecie w dzielnicy Muranów. A jak już tu będziecie, koniecznie odwiedźcie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.